Cześć, Bartek Urban, zapraszam do testu nowego Hyundai Kona. Kona to nowy przedstawiciel klasy małych, kompaktowych SUV-ów, crossoverów, klasy, która jest obecnie chyba najszybciej rozwijającym się segmentem motoryzacyjnym. Każdy producent chce mieć małego SUV-a czy tam crossovera i każdy próbuje. Hyundai Kona to trzeci SUV marki, dołącza do większych i starszych braci, jakimi są modele Tucson oraz Santa Fe. Jako że Kona jest najmłodsza, to właśnie ona dyktuje obecnie najnowszy styl marki, jaki prawdopodobnie lada moment będą miały wszystkie pozostałe terenowe modele. Zwłaszcza, że nowy Santa Fe już został zaprezentowany i wygląda podobnie. Ale wróćmy do Kony, która nieco szokuje. I tu nie chodzi mi nawet o lakiery, bowiem faktycznie zazwyczaj te auta można widzieć w bardzo fajnych, żywych kolorach, tylko o samą stylistykę. Dzięki podwójnemu układowi reflektorów, gdzie jedna część mamy na górze maski, a drugą w zderzakach, Hyundai uzyskał bardzo ciekawy, oryginalny efekt. Koreańczycy nie byli oczywiście pierwsi i podobny układ miały już na przykład Citroen C4 Cactus, Jeep Cherokee czy Nissan Juke. Ale to właśnie Kona wygląda z tych aut najlepiej. To za sprawą bardzo ostrych kształtów, dzięki czemu auto wygląda bojowo i sportowo. Wygląd to oczywiście kwestia gustu, ale osobiście podoba mi się ten samochód. Aha, i muszę zdementować plotkę, jakoby Kona i Kia Stonic były autami bliźniaczymi. Otóż nie. Auta dzielą inne płyty podłogowe, a producenci na oba samochody mieli zupełnie inne pomysły. Świadczy o tym chociażby fakt napędów, gdzie Kia nie oferuje napędu na wszystkie koła i tak mocnego silnika jak Hyundai. Skupmy się jednak na walorach praktycznych Kony. Bagażnik ma 361 litrów, co nie jest jakoś bardzo dobrym wynikiem, ale w zupełności wystarczy. Kufer, nie wiedzieć czemu, ma aż potrójne dno, a pod każdą warstwą mamy kolejne mniejsze przegródki, które na szczęście możemy usunąć i uzyskać więcej przestrzeni. Po złożeniu foteli otrzymujemy niemal płaską podłogę i pojemność bagażnika na poziomie 1143 litrów. W kufrze znajdziemy też mocowania do siatek trzymających bagaż oraz haczyki na zakupy. Pomimo niezbyt dużych rozmiarów, Kona z tyłu oferuje wystarczającą ilość miejsca nawet dla mnie, gdzie mam 186 cm wzrostu. Zarówno na głowę, jak i na nogi mam dobrych kilka centymetrów wolnej przestrzeni. Przydatny jest podłokietnik z cup holderami i siatki na drobiazgi w fotelach. Szkoda, że z tyłu nie ma żadnych nawiewów. Oczywiście najwygodniej jest z przodu, gdzie fotel może być w pełni elektryczny i oferować podgrzewanie, a kierownica, również podgrzewana, regulowana jest już manualnie w dwóch płaszczyznach. Nowością jest też wyświetlacz przezierny, tzw. head-up display, który po raz pierwszy pojawia się w pojeździe marki Hyundai. Bardzo przydatny gadżet, dzięki któremu widzimy prędkość czy inne dane bez konieczności odrywania wzroku od drogi. Sama deska rozdzielcza nie jest już tak krzykliwa jak wygląd zewnętrzny, aczkolwiek dzięki opcjonalnym, żółtym wstawkom środek od razu prezentuje się lepiej. Możemy wybrać jeden z trzech kolorów wykończenia: czarny, żółty i czerwony. Naprawdę fajna opcja. Układ deski rozdzielczej jest klasyczny i podobny do innych modeli Hyundai'a. Mamy analogowe zegary, a pomiędzy nimi cyfrowy komputer pokładowy pokazujący najważniejsze dane naszego samochodu. Na szczycie deski rozdzielczej mamy ekran 7 lub 8-calowy w opcji, pozwalający na obsługę multimediów. Muszę przyznać, że działa całkiem sprawnie, zdarzają się tylko niewielkie opóźnienia w reakcji. Ogólnie wyposażenie Kony robi bardzo dobre wrażenie i w zasadzie nie znalazłem elementu, którego by brakowało. Jeżeli tylko mamy pieniądze, to Kona może być bardzo bogato wyposażona. Kona w środku ma też kilka małych schowków, w tym przegródkę ze skrzynią biegów, która może być ładowarką indukcyjną. Mamy obok aż dwa złącza pod zapalniczkę, USB oraz AUX. Niżej mamy dwa cup holdery oraz miejsce na karty parkingowe, a w podłokietniku, jak i przed pasażerem, nieco większe schowki. W drzwiach zmieścimy małą butelkę do picia, a w dachu przewidziano miejsce na okulary. Sama deska rozdzielcza jest nieźle wykonana. Fakt, materiały są dość twarde i czasami chropowate, ale spasowanie bardzo dobre, a wymacałem chyba każdy element i nic nie skrzypi. A to dobra wiadomość, bo z tym kiedyś w Hyundai'u bywało różnie. Jeszcze lepsza wiadomość jest pod maską testowanego egzemplarza. Bowiem pod maską Kony mamy silnik 1.6 TGDI, czyli 1.6 turbo benzynowe. Osiąga 177 koni oraz 265 Nm, dostępnych od 1500 obrotów. Dodatkowo mamy napęd na wszystkie koła oraz automatyczną, dwusprzęgłową przekładnię. Co to oznacza? Ano to, że Kona jest szybka. I to bardzo. Od 0 do 100 powinna przyspieszać w 7,9 sekundy, a mi bez problemu udało się uzyskać 7,5 sekundy. To świetny wynik, a wrażenia z jazdy są jeszcze lepsze. Auto jest bardzo zrywne i elastyczne, a skrzynia szybko redukuje biegi. Miewa czasem małe zawahania, takie jakby lagi, ale jest naprawdę bardzo dobrze. Nawet prowadzenie mnie nie irytowało, gdzie Hyundai lubił mieć bardzo miękkie i lekkie układy kierownicze, a tutaj było w sam raz. W sam raz do miejskiego SUV-a, bo nie oczekiwałem oczywiście nie wiadomo jak dużej precyzji i jak dużej siły. Jest idealny kompromis, podobnie jak z zawieszeniem, choć to nawet jest moim zdaniem minimalnie za twarde. Od czasu do czasu mocniej poczułem na tyłku i plecach większe dziury, choć tutaj też nie pomagały 18-calowe felgi.
Jednak mimo wszystko, mechanicznie z tym silnikiem Kona to świetne auto. Ma jednak jedną wadę – spalanie. W mieście uzyskanie wyniku poniżej 10 litrów wymaga nie lada umiejętności i jest w zasadzie nie do uzyskania. Udało mi się to raz zrobić, kiedy jechałem jak najbardziej eko, jak tylko potrafiłem. Była to jazda na codziennej trasie z domu do pracy. Poświęciłem się i nawet wyłączyłem klimatyzację. Wynik to 9,5 litra. Ta sama trasa o tej samej porze, ale z zwykłą jazdą, już nie tak eko, to wynik 12, 13, a zdarzało się nawet, że i 13,5 litra. Sporo jak na 1.6. Wspomniałem już też, że Kona ma napęd na 4 koła. Jest to oczywiście elektronicznie rozdzielany napęd, gdzie maksymalnie na tył możemy mieć 50% momentu obrotowego. Niestety, wszystko dzieje się automatycznie, a my nie mamy możliwości wyboru, czy aktualnie mamy jechać tylko na przednim napędzie, czy może chcemy mieć automatyczny. Jedyna opcja to to, że możemy go zblokować do pewnej prędkości, na przykład jak widzimy jakiś bardziej grząski teren. Dodatkowo mamy też asystenta zjazdu z góry, który będzie pilnował, żebyśmy za szybko nie zjeżdżali. Z takimi dodatkami oraz z prześwitem 17 cm nie jest to oczywiście auto przyprawowe, ale wjechać w jakiś lekki teren czy w las spokojnie można. Plusem oczywiście jest możliwość pokonywania bez problemu krawężników i leżących policjantów. Miejska dżungla to teren idealny dla Kony. Aha, co do wyboru silników i napędów oraz skrzyni, to chwilowo nie wygląda to za ciekawie, bo mamy tylko dwie opcje. Albo kupujemy 3-cylindrowe 1.0 turbo benzyna 120 koni z napędem na przód i manualną skrzynią biegów za minimum 69 990 zł, albo wybieramy wariant tak jak w testowanym egzemplarzu, czyli 1.6 turbo 177 koni z napędem na wszystkie koła i automatem za minimum 90 990 zł. Niestety nie ma wyboru napędu oraz skrzyni, tak samo jak i nie ma diesli, chociaż te lada moment będą dostępne w ofercie, bo cennik na rok 2019 już widnieje na stronie i tam pojawiły się diesle. Mowa tu o dobrze znanym 1.6 CRDI o mocy 115 lub 136 koni. Mocniejszy diesel będzie oferował wybór przód napęd albo napęd na wszystkie koła. Niestety, ale tylko i wyłącznie z automatyczną przekładnią. Szkoda, że nie będzie mocniejszego diesla z manualem i przednim napędem. Aha, i w cenniku na rok 2019 podstawowa Kona 1.0 jest już droższa o 1300 zł, a podstawowa 1.6 turbo benzynowe o prawie 5300 zł. Więc jeśli jesteście zainteresowani zakupem, to się śpieszcie na stary cennik. Aha, warto też dodać, że Kona z napędem na wszystkie koła ma z tyłu zawieszenie wielowahaczowe, natomiast odmiana tylko z przednim ma belkę skrętną. Co do cenników konkurencji, to nie będę ich tutaj przytaczał, ponieważ konkurencja jest zdecydowanie za duża i samo wymienianie modeli zajmuje dobrą chwilę. Zrobiłem jednak małe rozeznanie i ceny Kony są zbliżone do konkurencji, jeśli porównujemy moc samochodu. Kona jednak ma minimalnie bogatsze wyposażenie, co jest plusem dla Hyundai'a. Na koniec taka mała gra słów. Czy Hyundai już Kona? Zdecydowanie nie Kona, a Kona jest tego idealnym przykładem. Hyundai Kona to naprawdę świetny samochód i gdyby pominąć spore, jak na tą klasę spalanie, jednostki 1.6 turbo, to w zasadzie próżno tu szukać wad. Oczywiście, krzykliwa stylistyka nie każdemu już padnie do gustu, ale jeśli akceptujecie wygląd i szukacie małego SUV-a czy tam crossovera, to wycieczka do salonu Hyundai'a wydaje się dobrą decyzją. Nie powinniście wyjść z niego zawiedzeni. Ja po teście jestem bardzo miło zaskoczony i mówię to z pełną świadomością konkurencji, która jest ogromna. Niemal każdy producent ma teraz w gamie podobny pojazd tej samej klasy. Mimo wszystko uważam, że Kona jest jedną z lepszych w tej klasie.